ściągamy tutaj tę klapkę, wyciągamy naszą baterię, wyciągamy kartę, tutaj pamięci jeśli jest i kartę SIM. No i teraz przechodzimy do odkręcenia naszych 4 śrubek. Tu jest, zobaczcie, tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki w tym przypadku tutaj krzyżakowe. Odkręcamy sobie je wszystkie. Tutaj odkładamy na bok. I teraz tutaj przechodzimy do tutaj podwadzenia naszej tutaj tylnej obudowy. Zobaczcie, ona tutaj już samoczynnie praktycznie nam sama wychodzi. I tutaj naszej płyty głównej, tutaj spróbujemy sobie ją podwadzić. Tutaj zobaczmy jeszcze, że w tym przypadku ktoś tutaj bardzo chyba szarpał naszą płytą i uderzył nasz telefon, dlatego że tutaj zobaczmy, tu są jeszcze śrubeczki, które powinny być odkręcone. Jeszcze tutaj mam zaślepki, tu jest jedna i tu jest druga. Tutaj zobaczcie, jedna i druga. Tutaj te zaślepki powinny być ściągnięte i tutaj powinny być śrubki odkręcone. Tutaj widzicie, że już jest chyba albo telefon poniszczony strasznie, albo po prostu nasza budowa już jest strasznie zużyta. Dlatego tak to się stało. Więc sobie odkręcam te śrubeczki. Ale w ogóle nie ingerowałem w obudowę, a sama po prostu nam, widzicie, odeszła. Tu widzimy tasiemkę. Podwadzamy sobie tasiemkę. I teraz szukamy tutaj blokad. Tu jest jedna blokada, chyba tu główna. Podwadzamy sobie. Tutaj z drugiej strony widzimy już tasiemkę, więc sobie tą tasiemkę tutaj delikatnie odłączamy. I naszą tutaj płytę główną odkładamy na bok. Tu widzicie, jest wszystko zgrzewane, lutowane. Tak samo nawet tutaj złącze naszego zasięgu, antenki zasięgowej. Tu jest karta pamięci, gniazdo tutaj ładowania i po drugiej stronie widzimy kartę SIM. Tu jest zasięg, antena zasięgowa. No i przechodzimy sobie dalej w tym telefonie. Zobaczcie, te klawisze same wskakują. Musicie oczywiście pamiętać o tym, żeby później je włożyć na swoje miejsce. Teraz sobie tutaj wysuwamy nasz wysuw i teraz tutaj u samej góry wyciągamy naszą zaślepkę, jedną i drugą zaślepkę. Następnie tutaj odkręcamy 4 śrubki. Zobaczmy, one są tutaj bardzo dobrze widoczne. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta śrubeczka. Są to chyba takie same śrubki jak wcześniej. Na pewno krzyżakowe, ale chyba takie same nawet długości jak te poprzednie. Więc chyba nie będzie żadnego problemu tutaj nawet z pomyłką tych śrubeczek. Tu jedna śrubeczka nam w środku utknęła, ale już zdołałem wyciągnąć. I tu zobaczmy, tutaj środkowe te śrubeczki. Tutaj po wysuwie, w tym miejscu są tutaj mniejszego rozmiaru, więc o tym pamiętajcie. Sobie odkładamy je na bok, w inne miejsce. A tu z samej góry są takie same jak poprzednio, więc tutaj możemy je połączyć. I teraz sobie tutaj będziemy wymontowywać nasz cały tutaj przód. Tutaj podwadzamy, zobaczcie. Zaczynamy sobie od samej góry. Tutaj otwierakiem, bądź takim otwierakiem. Taki chyba będzie lepszy w tym przypadku. Tutaj po całej długości z jednej i z drugiej strony. Tu zobaczmy, staramy się tutaj delikatnie wyciągać naszą przednią budowę, bo tutaj mamy już tasiemkę.
No chyba, że tasiemkę po prostu wymieniamy i nam to nie zależy na tym. No, ale myślę, że nie zawsze będziemy tutaj wymieniać naszą tasiemkę, bo czasem nasz wyświetlacz tutaj i tak dalej. Tutaj sobie odklejamy naszą osłonkę naszej blokady. No i tutaj widzimy, tutaj z tej strony jest blokada, którą podwadzamy. No i tutaj wysuwamy naszą tasiemkę. Tutaj dość ciężko się wysuwa. Tutaj pewnie jest klejona na kleju. O, zobaczcie, tu jest klejona w tym miejscu, więc później sobie musimy tutaj przykleić taśmę dwustronną w tym miejscu obowiązkowo. No i tak to wygląda. Tutaj zobaczmy. To jeśli chcemy wymienić naszą taśmę, to teraz sobie wyciągamy naszą tasiemkę. Oczywiście tutaj przewlekamy. O, tutaj najpierw w połowie, zobaczmy. O, widzicie? I tak to wygląda, jeśli chodzi o tasiemkę w tym telefoniku. To już troszkę jest przetarta, ale myślę, że jeszcze troszkę posłuży. Nie jest tak jeszcze źle. I tutaj jeszcze widzimy na przedniej ścianie tego telefoniku, tutaj na przedniej obudowie, naszą płytę główną. Tutaj sobie podwadzamy akurat z tej strony. Tu mamy aparacik fotograficzny, głośniczek od rozmów, diodę podświetlania. Tutaj widzimy zabezpieczenie, by nam się tutaj wyświetlacz nie ruszał. Tutaj kolejne. No i tutaj sobie podwadzamy naszą płytkę klawiatury numerycznej. W tym miejscu tu jest blokada. Widzimy. No i tutaj nasza nakładka. Gdybyśmy po prostu chcieli ją wymienić, to by się nam już starła po prostu. I to praktycznie wszystko w tym telefonie. Zobaczmy. Tu jeszcze chcielibyśmy podwadzić nasz wyświetlacz. To oczywiście tu są odpowiednie do tego miejsca. Ale to musimy zrobić tutaj bardzo delikatnie, by nie uszkodzić tutaj naszego wyświetlacza. Najlepiej tutaj plastikowym narzędziem. I tutaj najlepiej od samego dołu. Zobaczcie, jak chwytam akurat tę blokadę. Tu jest wszystko przyklejone i dość mocno. To jest z jednej i tutaj z drugiej strony. Ja już tutaj, zobaczcie, wyciągnę nasz wyświetlacz. No wiecie, tu nie chodzi o to, żeby tu jakoś zaawansowanie, wiecie, mieć jakąś specjalny sprzęt do tego, żeby tutaj wyciągać nasze wyświetlacze i inne podzespoły. Ja czasem nadużywam takie karty właśnie, jak widzicie, ze startówki i podwadzam sobie tutaj delikatnie, wsuwam sobie nasz wyświetlacz, no i wyciągam z Sony, Ericsson, Siemensu, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!